Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj opowieść z innej beczki, nie o wypadkach morskich. Miałem kiedyś koleżankę. Ona była lekarzem, bardzo dobra osoba, bardzo uczynna, bardzo pomocna, cudowny człowiek. Zachorowała na raka. To mógł być rok jakiś 98. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, bo książeczka z tamtego czasu skradziona została w Hamburgu, ale tak myślę, że to był 98 rok. Ja wybierałem się na statek, kontenerowiec, który miał kursować taki feeder między Hongkongiem i Szanghajem. Podróż trwała tydzień czasu, stało się 12 godzin w Hongkongu, 2 dni w Szanghaju, z przeloty, tam w Szanghaju się szło na Wusong, na w górę rzeki. I gdy wyjeżdżałem, ta koleżanka dała mi pudełeczko puste, po pigułkach i pytała, czy mógłbym poszukać tego w Chinach. Niestety nazwa była nie po chińsku, tylko po polsku albo po angielsku, alfabet łaciński i było napisane Ma Lin Zi Su. No dobra, wziąłem to pudełeczko i gdy dotarłem do Chin, to i w Hongkongu, i w Szanghaju chodziłem do aptek i pytałem, czy coś takiego mają. No nikt nie potrafił zidentyfikować, o jakie to pigułki chodzi, o co tam chodzi. Szukałem wtedy innej drogi. W tamtym czasie lekarze w Chinach, nie wiem jak to jest teraz, bo w tamtym czasie to były jeszcze Chiny ludowe, każdy lekarz miał obowiązek raz na jakiś czas udzielać bezpłatnych konsultacji. To się odbywało albo w aptekach, albo w szpitalach, w różnych miejscach. I to było ogłaszane w gazecie chińskiej. Ja po przyjeździe do Szanghaju zawsze prosiłem agenta, żeby mi taką gazetę przejrzał i zobaczył, że tam specjalista od raka gdzieś jest, ma taki właśnie ten dyżur. I jeśli znalazł coś takiego, to ja wskakiwałem w taksówkę, które wtedy były bardzo tanie, do tej pory są w Chinach taksówki tanie, i jechałem, próbując swojego szczęścia. Często to było zupełne pudło, bo gość w ogóle nie mówił po angielsku, ale czasem udało mi się, ostatecznie to są ludzie wykształceni, udało mi się znaleźć lekarza, który chociaż trochę po angielsku mówił. No i próbowałem właśnie znaleźć, co to jest za lekarstwo, co to za pigułki. No i tu też były teorie najróżniejsze, że to jakieś wodorosty albo zioła. W zasadzie nikt nie potrafił mi pomóc. I wtedy dostałem wiadomość, że ta koleżanka zmarła, byłem wciąż na tym statku. Przykra, naprawdę przykra wiadomość. Ale też tak w dalszym ciągu, z ciekawości kiedyś też w innej aptece spojrzałem na gablotę z grzybami i rzuciły mi się w oczy, że były takie czerwone pudełka z grzybami w środku, jakimiś suszonymi, i była nazwa Lingzi. I wtedy mi w głowie coś kliknęło, że to Ma Lingzi Su musi mieć coś do czynienia z tymi grzybami. I w sumie te grzyby można było kupić albo tych czerwonych pudełeczkach, to było dosyć drogie nawet. Można było to, z tego co mi powiedziano, można to było tak żyletką skrobać czy pociąć na takie drobne kawałeczki i zalać wrzątkiem jako herbatę. Można też było kupić spory tych grzybów, tylko że te to były już dosyć drogie, bo to za 12 saszetek płaciło się wtedy około $100. Dlaczego o tym mówię? No teraz mieszkam na Filipinach i tutaj na moim domu mam taki pniak, który jest po drzewie ipilipil. Te ipilipil to tutaj na wsi to są najczęściej takie krzaki, które zrywa się te zielone gałązki i to się kozom daje do jedzenia. U mnie to było drzewo. Myśmy je ścieli jakieś 2 lata temu, ale chcę wam coś pokazać w związku z tym. I właśnie sobie zobaczcie, to są właśnie Lingzi. Lingzi, tak rosną.
Tu są nowe, bo już wypuszczają. Niestety dla tej mojej koleżanki za późno, przykre, ale no, takie coś właśnie by urosło. Pozdrawiam i najlepszego.